Cebula biała agostana. Odmiana cebuli o białej przeźroczystej łusce i smacznym łagodnym miąższu. Nadaje się również do niezbyt długiego przechowywania. Wysiew wprost do gruntu w kwietniu, w rzędy co od 25 do 35 cm. Zbyt gęste wschody należy przerwać, pozostawiając rośliny co od 8 do 10 cm, wymaga gleby żyznej, dobrze uprawionej. Termin wysiewu to trzecia dekada marca do drugiej dekady kwietnia, rozstawa 3 do 5 cm na 30 do 40 cm, termin zbioru od sierpnia do drugiej dekady września. Szczypiorek bohemia. Roślina wieloletnia, średnio wysoka, bardzo plenna. Tworzy aromatyczny, delikatny, intensywnie zielony cienki szczypior o dużej zawartości witaminy C i ostrym smaku. Do uprawy na wiosnę i jesień, nadaje się do wielokrotnego zbioru, bardzo dobrze zimuje bez przykrycia. Wysiew na wiosnę od końca marca do maja do zimnego inspektu lub na rozsadniku. Rozsadę należy wysadzać do gruntu w maju i czerwcu, po 5 do 8 roślin razem. Wysiew bezpośrednio do gruntu na głębokość od 1 do 2 cm w kwietniu. Wysiew od marca do maja. Zbiór od maja do połowy października, rozstawa 20 na 30 cm. Cebula siedmiolatka Bajkal, trwały i smaczny szczypior. Roślina wieloletnia, mrozoodporna, na jednym miejscu nie powinna jednak pozostawać dłużej niż od 4 do 5 lat. Częścią użytkową rośliny jest smaczny aromatyczny szczypior bogaty w witaminę C i A oraz żelazo. Doskonały dodatek do surówek, sałatek i kanapek. Wysiew na głębokość od 1 do 2 cm od marca do połowy lipca. Zbiór od czerwca do września. Cebula siedmiolatka Red Touge czerwona trwały szczypior. Cebula wieloletnia, mrozoodporna o zgrubieniach w atrakcyjnym purpurowo-czerwonym kolorze, który przechodzi stopniowo w zielone, rurkowate liście. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych i glebie bogatej w próchnicę, przepuszczalnej, o odczynie obojętnym. W jednym miejscu może rosnąć około od 4 do 5 lat. Rozrasta się silnie, tworząc kępki, zawiera duże ilości witaminy C, A oraz żelazo. Idealna do jajecznicy, twarogu, sałatek, zup. Wysiew na głębokość 1 do 2 cm wprost do gruntu od kwietnia do sierpnia w rzędy co 30 cm. Gdy roślina osiągnie wysokość około 5 cm, należy wykonać przerywkę, pozostawiając rośliny co kilka centymetrów. Wysiew od połowy marca do połowy sierpnia, zbiór od czerwca do września. Cebula dymka. Cebula Sturon, odmiana o dużych, spłaszczonych cebulach. Pod jasną łuską jest kremowy miąższ o lekko ostrym smaku, przeznaczona do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania. Dzięki uprawie cebuli z dymki osiągamy wcześniejszy zbiór i dorodniejsze cebul. Cebulę dymkę sadzimy wczesną wiosną, zachowując odstępy w rzędzie co od 7 do 10 cm, a między rzędami 25 cm. Dymkę należy sadzić płytko, aby jej wierzchołek był tylko lekko przykryty. Ze względu na płytki system korzeniowy cebula wrażliwa jest na niedobór wody. Najwyższy plon cebuli uzyskuje się na glebach próchniczych, lessach, madach, nie udaje się na gruntach podmokłych i kwaśnych, optymalnie 6,5-7 pH. Cebula dymka Carmen. Carmen jest średnio wczesną odmianą cebuli o czerwono-fioletowej łusce. Ma lekko spłaszczony kształt i słodko-pikantny smak. Cebula o masie od 100 do 120 g, odmiana doskonała do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania. Dzięki uprawie cebuli z dymki osiągamy wcześniejszy zbiór i dorodniejsze cebul. Cebulę dymkę sadzimy wczesną wiosną, zachowując odstępy w rzędzie co 7-10 cm, a między rzędami 25 cm. Powinna być uprawiana w drugim roku po nawożeniu obornikiem i nie częściej niż co od 3 do 4 lat, na tym samym stanowisku. Jest bardzo czuła na brak w glebie składników pokarmowych takich jak azot, co powoduje brak wzrostu i żółknięcie, fosfor, którego brak powoduje powolny wzrost, potas, którego brak powoduje brązowienie wierzchołków szczypioru. Cebula dymka Snowball, odmiana średniowczesna, plenna, tworzy kuliste, duże cebul. Miąższ biały, soczysty o łagodnym smaku, jest doskonałym warzywem do bezpośredniego spożycia, jak również nadaje się do przetworów w połączeniu z innymi warzywami.
Cebula jest źródłem witamin z grupy B, witaminy C oraz E. Dzięki bogactwu witamin, składników mineralnych i bardzo niskiej kaloryczności, jest pożądanym składnikiem zdrowego menu. Jest rośliną klimatu umiarkowanego. Dzięki uprawie cebuli z dymki osiągamy wcześniejszy zbiór i dorodniejsze cebul. Cebulę dymkę sadzimy wczesną wiosną, zachowując odstępy w rzędzie co 7–10 cm, a między rzędami 25 cm. Dymkę należy sadzić płytko, aby jej wierzchołek był tylko lekko przykryty, w przeciwnym razie będzie gnić i źle przyrastać. Bób Superagua Dulce, bardzo wczesna odmiana przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Stronki długości 20–25 cm zawierają po 5–7 jasno-seledynowych nasion wielkości 3–4 cm. Stanowisko: słoneczne, umiarkowanie wilgotne, gleba żyzna. Do spożycia bezpośredniego i na przetwory, szczególnie do konserwowania. Wysiew: od kwietnia do czerwca, zbiór: od czerwca do października. Bób Karmazyn, jest to odmiana bobu, która wyróżnia się niezwykłym, różowym kolorem nasion. Jest bardzo smaczny i poleca się go szczególnie do spożycia bezpośredniego. Odmiana średnio wczesna, okres wegetacji to od 80 do 90 dni, bardzo plenna o równomiernie dojrzewających stronkach średniej długości zawierających od 3 do 5 dużych nasion barwy karminowo-czerwonej. Odmiana ta charakteryzuje się dużymi walorami smakowymi i łatwością pozyskiwania nasion ze stronków. Nasiona należy wysiewać na głębokość od 4 do 6 cm jak najwcześniej na wiosnę od marca do maja, w rzędy co od 40 do 60 cm i w rzędzie kupowo po 2–3 nasiona co 20 cm. Wymaga gleby cięższej, żyznej, zasobnej w wilgoć. Stanowisko: słoneczne, półcień, gleba żyzna, wilgotna, próchnicza, bogata w składniki mineralne. Wysiew od marca do maja, zbiór: od czerwca do sierpnia. Bób Jankiel Biały jest to odmiana, która rośnie na wysokość od 80 do 120 cm, ma stronki, które osiągają długość od 12 do 15 cm, a w nich jest od 3 do 5 sporych nasion. Bób Jankiel można jeść prosto ze stronka, jak również można go mrozić i konserwować. Bób Jankiel jest odmianą bardzo plenną, odmiana średnio wczesna, o dużych nasionach barwy zielonkawo-białej, przydatna do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa. Charakteryzuje się duża plennością oraz równomiernym okresem dojrzewania stronków. Wysiew wczesną wiosną do połowy kwietnia, w rzędy co od 40 do 50 cm i w rzędzie kubkowo po 2–3 nasiona co od 30 do 40 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w wilgotność. Wysiew od marca do połowy kwietnia, głębokość siewu od 4 do 5 cm, zbiór od czerwca do lipca, rozstawa 40 cm na od 20 do 30 cm, wegetacja od 80 do 90 dni. Groch cukrowy Ambroże. Odmiana wczesna, plenna, okres wegetacji 65 dni. Tworzy stronki słodkie o wysokiej zawartości cukru bez pergaminowej wyściółki, nadające się do konsumpcji w całości. Polecany do bezpośredniego spożycia oraz przetwórstwa na groszek konserwowy. Wysiew wprost do gruntu od marca do połowy maja, zbiór od połowy maja do końca czerwca. Rozstawa od 30 do 40 cm na od 3 do 4 cm. Groch siewny łuskowy telefon. Odmiana późna, plenna, dorastająca do 1 metra, odmiana o długim okresie zbiorów. W uprawie wymagane stosowanie podpór. Stronki dość długie od 10 do 11 cm, wypełnione od 6 do 8 dużymi, bardzo smacznymi nasionami. Uprawa: wysiew wczesną wiosną do połowy kwietnia w rozstawie od 20 do 35 cm, na głębokość od 4 do 5 cm, najlepiej plonuje w drugim roku po oborniku. Groch łuskowy Nefryt. Odmiana amatorska, średnio plenna, jedna z najwcześniejszych odmian, odporna na choroby. Rośliny wiotkołodygowe, wysokie, osiągające około od 80 do 100 cm. Groch łuskowy ma wyściółkę pergaminową wewnątrz stronka, do spożycia nadają się tylko nasiona, które mogą być gładkie lub pomarszczone. Ciekawostką jest, że groch o nasionach pomarszczonych zawiera więcej cukrów, a mniej skrobi, wiąże się to z lepszym smakiem i wolniejszym przejrzewaniem w stosunku do grochu o nasionach gładkich. Groch jest rośliną klimatu chłodnego, wytrzymuje niewielkie przymrozki.
Groch ma duże wymagania wodne, zwłaszcza w fazie kwitnienia i zawiązywania stronków. Do uprawy najlepiej nadają się gleby piaszczysto-gliniaste, zasobne w próchnice, przepuszczalne, szybko nagrzewające się. Odczyn gleby powinien wynosić około od 6 do 7 pH. Groch uprawia się z siewu wprost do gruntu. Groch zawiera białko roślinne, bogate w aminokwasy, których organizm ludzki sam nie wytwarza, witaminy PP, E, B1, B2 i C, niewielkie ilości karotenu oraz sole mineralne wapnia, żelaza i fosforu. Termin wysiewu to druga dekada marca do pierwszej dekady kwietnia. Rozstawa od 20 do 30 cm, na od 3 do 4 cm, wegetacja od 80 do 85 dni, termin zbioru od pierwszej do drugiej dekady czerwca.